coraz więcej wspomnianych przez Ciebie backendowców staje się po części też DevOpsami, bo oni też muszą być w stanie sobie zapewnić tą infrastrukturę, na której będą te swoje serwisy stawiać. Tutaj chodzi To są w pierwszym kroku procesy. to jest przyklejenie plastra, Tak, nie tak, zaszycie rany, tylko żeby nie leciało. Dzień dobry, witam wszystkich w następnym odcinku naszego cyklu CTOS. Dzisiaj moimi gośćmi są Piotr Awdziewicz z firmy Payback, który jest IT and Product Development Dyrektorem, odpowiedzialnym za rozwój wybranych produktów informatycznych Payback. Tak, oczywiście. No i sourcing tak naprawdę zasobów, budowanie zespołów, które te produkty budują. A drugim gościem jest Sebastian Ciężczyk, który w SI jest menedżerem Centrum Kompetencyjnego Google. Odpowiada za budowę i prowadzenie zespołów świadczących usługi w tym obszarze dla naszych klientów. A tak trochę szerzej odpowiadam za zarówno partnerstwo z Google Cloud Polska, za dostarczanie projektów w oparciu o chmurę Google, za budowanie kompetencji wokół tych produktów w organizacji i oczywiście za sprzedaż usług budowanych w oparciu o tą platformę. Witajcie panowie. Zaprosiłem was do tej rozmowy, ponieważ jestem zdania, że to, co wspólnie robimy w Payback, pozwoli nam poprowadzić ciekawą rozmowę na temat przewodni dzisiejszego odcinka, a jest nim podejście You Build It, You Run It w międzynarodowej firmie pracującej w środowisku chmurowym. Opowiemy, czym w ogóle jest to podejście, jakie ma zalety, jakie ma wady, z jakimi zmianami po waszej stronie się wiązało, żeby w ogóle zaczęło działać, co oznacza w praktyce, jakie są też mniej pozytywne aspekty. Będzie szczerze i konkretnie, mam nadzieję, że interesująco. Więc takie pierwsze pytanie, Piotr, do ciebie. Czym to w ogóle jest You Build It, You Run It? O co tutaj chodzi? Build it, you run it. Idąc po nazwie, no, sam budujesz, sam to obsługujesz i w telegraficznym skrócie cała odpowiedzialność za produkt, za budowę produktu leży, wśród deweloperów, ale później obsługa tego produktu, sprawienie, żeby on cały czas żył i działał, też leży po stronie deweloperów. I to jest to wyzwanie, i to jest ta nadzieja, i to jest, myślę, powód, dla którego to się robi, że one zostaną lepiej zbudowane, żeby się łatwiej obsługiwały. To jest trochę przeniesienie środka ciężkości. Przestajemy działać w modelu, gdy wydałem aplikację, nie jest ona moją odpowiedzialnością, do modelu, gdy wydałem aplikację i im lepiej to zrobiłem, im lepiej została dostarczona, im wyższej jakości została dostarczona, tym moje życie później będzie łatwiejsze. A jak to się ma do tego dawnego podejścia, czy też takiego bardziej silosowego, kiedy jasna była odpowiedzialność analityków, deweloperów, testerów, czy w ostatnim czasie DevOpsów? Czy to idzie w poprzek, czy to trochę łączy te kompetencje? Jak to wygląda z twojej perspektywy, Piotr? Z mojej perspektywy to przebudowuje wszystko, bo to, co powiedziałeś wcześniej, były silosy. Ten silos buduje, ten silos obsługuje, ten silos dostarcza czegoś. W tej chwili jest zespół ludzi, w Paybacku to się nazywa crew. Co implementacja, to te nazwy są bardzo różne, od tribe'ów, zespołów, u nas się to nazywa crew. Crew buduje, crew obsługuje, w związku z tym musisz w jednym zespole mieć kompetencje dotyczące wszystkiego. No i chmura dostarcza chociażby infrastructure as a service, na tym budujesz, to też dewelopujesz, no i później jak sobie pościelasz, tak to później działa, tak musisz reagować. Im to będzie szybciej samo wstawało, tym fajniej. Ale to jest chyba też taki trochę kolejny krok transformacji, którą idziemy, bo w momencie, gdy się pojawiała transformacja agile'owa 15 lat temu, to napotykaliśmy na taki opór, że ale jak zespół ma być cross-funkcjonalny? Jak to jest tak, że jeden człowiek ma być deweloperem i testerem, a czasem musi wejść w buty jeszcze czyjeś inne, nie? Wydaje mi się, że to, co teraz widzimy, to jest właśnie taki kolejny krok i jeszcze większe oddanie pełnych kompetencji do jednego zespołu, tak żeby z jednej strony rzeczywiście oni potrafili zrobić większość zadań, które są związane, czyli zaspokajać taką wysokopoziomową potrzebę biznesową, a z drugiej strony oni muszą być dość kompetentni, aby temu sprostać i sprostać temu na wysokiej jakości. No bo właśnie będą też to utrzymywać. Nie? Dobrze, a powiedzcie, co było motorem wprowadzenia tego podejścia w Payback? Jakie cele biznesowe albo jakie korzyści
chcieliście uzyskać, albo jakich problemów się pozbyć? Czego się chcieliśmy pozbyć, to pewnie monolitu. Tak na końcu równania, ale oczywiście to wszystko jest ubrane w szybkość dotarcia do rynku, ze zmianą, zwinność tego wszystkiego, skalowalność tego wszystkiego. Więc ucieczka od monolitu, ucieczka od takiej stałej infrastruktury, która zmienia się wolno, jeżeli jest stała, ta on-premowa. To, co daje chmura, właśnie infrastructure as a service, daje tę zwinność. I to niesie ze sobą trochę wszystko, bo to jest zbudowanie, taki produkt, to jest trochę taka mała firma, tak naprawdę, która buduje i utrzymuje. Tak, ale tu też ważną informację Piotr trochę przemycił, bo to jest element dużej zmiany w waszej organizacji, prawda? Bo to jest nie tylko you build it, you run it, to jest w ogóle wyjście z tej monolitycznej architektury do architektury, która jest super nowoczesna, świetnie konsumuje, świetnie zarządza usługami chmurowymi, w mądry sposób rozdziela kompetencje zespołów zajmujących się tylko infrastrukturą, ale też zespołów, które dostarczają te produkty. I sądzę, że to jest również bardzo duża zmiana w kontekście tego, w jaki sposób w ogóle zarządzacie wymaganiami, zarządzacie potrzebą biznesową. Znaczy, potrzeba biznesowa w zależności od perspektywy, bo ona się może nie zmienić, prawda? Bo nadal możesz jako product owner powiedzieć, chcę, żeby tutaj się przenosiło z A do B, kropka, nie No interesuje właśnie, mnie. wejdę w słowo, bo czy to nie jest tak, że biznes to w zasadzie jest agnostyczny? On mówi, no jakoś tam ci informatycy się pogarniali, jakieś coś you build it, co to nas obchodzi, mają dowozić. Tak jest, czy tak nie jest? To jest tylko zmiana po stronie IT, czy też jednak wpływa na biznes? Nie powinienem tego mówić, ale trochę tak jest. Trochę jest, że biznes musi w tym uczestniczyć, natomiast biznes wymaga, biznes płaci, biznes wymaga i teraz cała reszta tej organizacji, czyli część produktowa, część technologiczna, musi to dowieść. I teraz zbudowanie tych mniejszych krusów, zespołów multifunkcjonalnych sprawia, że ci ludzie wiedzą, o czym rozmawiają ze sobą, wiedzą dokładnie, znają swój produkt, bo to jest ich produkt, więc są w stanie tym lepiej zarządzić, szybciej, bardziej optymalnie. No to słuchajcie, teraz takie prowokacyjne trochę pytanie. Co się zmienia w organizacji i w zespołach poszczególnych, kiedy już deweloperzy nie oddają kodu i oni nie zapominają, tylko muszą liczyć się z tym, że jak czegoś nie dopilnują, to mogą dostać telefon o 2 w nocy. Jak to obsługujecie? Jak ludzie do tego podchodzą? Zmienia się kompletnie wszystko. Przede wszystkim znika wspaniała organizacja Application Support as is. Cokolwiek by się nie działo, to tam znajdę pomoc. No nie, przede wszystkim musisz wiedzieć, co to za produkt i kto tej pomocy może udzielić. No i później ten biedny bądź niebiedny deweloper, czy kto inny z tego zespołu, bo to nie musi być tylko i wyłącznie deweloper, musi podjąć to zdarzenie, musi zobaczyć, co się dzieje. No i tu się pojawia szereg komplikacji i to się będzie dalej rozwijać, bo komplikacje polegają na tym, że te produkty nie są od siebie niezależne. Wejście jednego jest wyjściem drugiego i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli coś nie działa w punkcie, nie wiem, F, może się zepsuło w punkcie B. Ale do tego trzeba dojść. Z mojej perspektywy dużą zmianą jest takie mentalne okrzepnięcie z faktem, że pracujemy na systemie, który jest naprawdę produkcyjny. Nie pracujemy już na danych, które są zamokowane, tylko pracujemy na systemie, który jest wystawiony na użytkownika końcowego. I to po pierwsze wymaga odrobinę większej dojrzałości, trochę odwagi czasem w stosunku do zespołu, ale to też wymaga zachowania chłodnej krwi, podjęcia dobrej decyzji pod presją czasu, czasem w nocy. To naprawdę bardzo mocno wymusza szybkie dojrzewanie zespołów, takie dojrzewanie na środowisku produkcyjnym. No nie oszukujmy się, bo środowisko produkcyjne to dostęp do danych wrażliwych. Prawie zawsze.
Dobrze, to teraz słuchajcie, zejdźmy na poziom konkretnego zespołu i zacznijmy od tego, który chyba historycznie razem zbudowaliśmy jako pierwszy, pracujący w tych pryncypiach, czyli zespół GCP. Bo chciałbym na przykład Was zapytać, czy to jest tak, że jednak ci ludzie biorą ten ownership i się już sami dzielą tymi obowiązkami, czy jednak macie jakieś macierze odpowiedzialności takie sformalizowane, kto za co odpowiada? Jak to wygląda? Tak naprawdę macierzy, kto za co odpowiada, raczej nie ma. Może występują specjalizacje w tej chwili, bo ten człowiek to budował i jest w tym lepszy, będzie mu bliżej do zrozumienia, do odpowiedzi na pytanie, co może być nie takie. Natomiast odpowiedzialność jest to rozłożona na cały zespół. I tak naprawdę to, co się zmieniło, to w zespole jest w tej chwili człowiek, który dzielnie zakłada czapkę pod tytułem Juranyt. On jest na tak zwanym dyżurze. On pobiera wszelkie rzeczy związane z Juranyt produktu. Nie znaczy to, że tylko on to robi, jak może to super, ale on jest tą twarzą na zewnątrz. Tak, to on to koordynuje, nie? On odpowiada za to. Czasem najlepszym wyjściem jest znaleźć kolegę, który ten problem rozwiąże szybciej niż ja, ale ja jestem za to odpowiedzialny. I tak jak Piotr wspomniał, nie ma ram narzuconych odgórnie, ale z drugiej strony taka macierz odpowiedzialności tworzy się oddolnie, w zespole. Oni sami wiedzą, że w tym momencie lepiej by było, żeby zrobił to Piotrek, a w przyszłym tygodniu na przykład Tomek, bo tak nam wychodzi z aktualnego obciążenia, z tych kompetencji, które są w zespole i ze wszystkiego, co się wiąże z otoczeniem. Czasami jest to po prostu poziom wiedzy w danym temacie. Tak. Wiesz, bo to nie tylko obciążenie, ale poziom wiedzy dotyczący tego konkretnego. Tak, tego konkretnego obszaru, który w tym Tak. momencie jest najgorętszy, nie? Bo wiecie, no, z doświadczeniem też wiemy, co będzie najgorętsze w danym momencie, bo jest na przykład taki czas, gdzie to będzie najszerzej wykorzystywane, bo jest taki czas, gdzie jest to może jeszcze nie dość dojrzałe w środowisku produkcyjnym, więc się spodziewamy, że to stamtąd mogą napływać różnego rodzaju problemy, więc to też jest jeden z przyczynków do tego, aby podjąć dobrą decyzję, kto się będzie opiekował. A jak, słuchajcie, ta interdyscyplinarność jest przez ludzi przyjmowana? Bo dawniej było tak, że ktoś był backendowcem albo ktoś był testerem. A teraz chyba jest tak w tym modelu, że każdy musi wiedzieć wszystko o czymś i coś o wszystkim. I jak się ludzie na to zapatrują? Były jakieś protesty, czy raczej to przyjęto z takim zrozumieniem i nawet ludzie chcieli się trochę rozciągnąć, mówiąc kolokwialnie, na inne obszary? Wydaje mi się, że w ogóle dobrze to ubrałeś, bo powiedzieć, że każdy musi wiedzieć wszystko o czymś i coś o wszystkim, to jest moim zdaniem złagodzenie takiej perspektywy, że wszyscy jesteśmy od wszystkiego. To jest trochę zbyt idealne podejście i ono moim zdaniem nigdy się nie sprawdzało i raczej nigdy nie zaistnieje. Ktoś, kto był testerem, dalej najczęściej w zespole będzie zajmował się w większości przypadków testowaniem, oczywiście robiąc też inne rzeczy. Więc to nie jest aż tak drastyczne przejście, jak można by się spodziewać, ale jest ciągle dosyć dużą zmianą. I w niektórych zespołach ten opór jest większy, w innych zespołach ten opór jest mniejszy. To troszeczkę zależy od tego, z kim pracujemy, w jakiej konfiguracji, jaki jest klient, jakie są technologie, z którymi pracujemy. Natomiast to też moim zdaniem bardzo mocno się łączy z ogólną zmianą w budowie środowisk i aplikacji IT, jaką teraz przeżywamy. Bo przejście do chmury sprawiło, że coraz więcej wspomnianych przez ciebie backendowców staje się po części też DevOpsami, bo oni też muszą być w stanie sobie zapewnić tą infrastrukturę, na której będą te swoje serwisy stawiać. Jeżeli jesteś DevOpsem, to możesz się okazać na przykład świetny w testowaniu tej infrastruktury, która jest przez ciebie stawiana. Nie? Także to jest znowu element dużej zmiany, która się dzieje równolegle na wielu frontach, moim zdaniem. No i chyba też jest tak, że jednak używanie tych, nazwijmy to, gotowych klocków w środowisku chmurowym powoduje, że takie dawne kompetencje administratorskie już nie są tak bardzo potrzebne. Czy są konieczne, ale przesunęły się gdzie indziej. No tak. Nie każdy człowiek w zespole musi coś na ten temat wiedzieć, prawda? Tylko można się jednak trochę specjalizować. A słuchajcie, jak z kosztami chmury to wygląda? Troszeczkę popatrzmy na perspektywę FinOps, no bo mocno poszliście w górę.
korzystacie z wielu rozwiązań, które są natywnie w tej chmurze. I czy monitorujecie, czy wam nie eksplodowały koszty chmury? Tak spytam wprost przez to. Mam nadzieję, że nie. No tak, nie kontroluję całości kosztów chmury, więc nie jestem w stanie powiedzieć, wchodzi w kompetencje właśnie tych samych zespołów. Więc deweloper, który musi wiedzieć coś z backendu, z frontendu, z data, z security, z infrastruktury, no też powinien trochę kosztami Ja się zajmować. A jak wygląda u was, Piotr, taki governance architektoniczny? Czy przypadkiem nie jest tak, że skoro każdy zespół sobie rządzi na swoim poletku, to nie wynajduje tych samych rozwiązań wiele razy? Czy jakby nie wynajdujecie koła w różnych miejscach symultanicznie? Dziękuję Ci bardzo za to pytanie, bo to na początku Paybacka wycieczki w chmury były moje płacze na wszystkich spotkaniach takich z grupą, że ale jak to? Przecież każdy zespół jeszcze raz musi to wymyśleć i te koła będą różne na koniec dnia. To jest, bo to nawet, że musi wymyślać, to jest jedno, ale te koła będą się różniły od siebie. Tak. Jedno będzie kwadratowe, drugie trójkątne, jedno będzie kółkiem, no bo tak było lepiej dla tego zespołu. Więc są narzucone różnego rodzaju standardy. Mamy cały szereg NFR-ów, czyli tych non-functional requirements. Mamy różnego rodzaju zapisy takich decyzji architektonicznych podejmowanych. No i oprócz tego, że sam zespół, samo crew ma tą u nas trójcę, czyli technical owner, product owner, business owner, to jeszcze każda u nas domena ma taką trójcę, która odpowiada za architektury, za rozwiązania w poszczególnych zespołach, w poszczególnych produktach. I dzięki temu jest jakaś szersza widzialność, bo z perspektywy samego zespołu to jest nieosiągalne. Muszą być wyższe, że tak powiem, poziomy, które widzą szerzej. Może nie tak głęboko, ale szerzej. Ale tu wybrzmiewa jedna bardzo ważna rzecz. Payback to jest organizacja duża, ale przede wszystkim bardzo dojrzała. O czym Piotr mówi znowu nie wprost, bo przygotowanie samego zbioru wymagań niefunkcjonalnych dla tak rozległej platformy to jest naprawdę duże wyzwanie. Zbudowanie macierzowej struktury zespołu, która jest w stanie zaopiekować to, patrząc z bardzo wielu różnych, czasem sprzecznych perspektyw, to też jest duże wyzwanie. Także to doświadczenie, ta bardzo duża dojrzałość jest moim zdaniem kluczowym elementem, dla którego Payback tak szybko i tak skutecznie posuwa się w budowie swoich produktów. Pozwólcie, że znowu troszeczkę wrócę do tego mojego biznesowego poletka. Co z time to market? Czy czujecie, że udało się go zmniejszyć? Czy dostarczacie nowe release'y, funkcjonalności, jakkolwiek to nazwiemy, szybciej? Czy zawsze to musi być szybciej? Bo tu jest taki sam trade-off. Czasem wcale nie jest oczekiwane, żeby to było jeszcze szybciej. Czasem, jeżeli chcemy przejąć w odpowiedzialność nie tylko budowę, ale też utrzymanie tego rozwiązania, to nie chcemy, żeby ono było szybciej dostarczone. Ono niech będzie dostarczone w takim średnim, zdrowym, dobrym tempie, ale przy możliwie najwyższej jakości. I wydaje mi się, że to jest to, do czego staramy się dążyć przede wszystkim. Oczywiście priorytety zawsze się zmieniają, no i można nimi w różny sposób zarządzić. Też nie zapominajmy o tym, że to nie jesteśmy jeszcze w ostatecznej fazie, że już działamy tutaj, wszystko jest i jest fajnie, super, to działa, mamy szybko na rynek. My się cały czas jesteśmy w procesie tranzycji. My To cały chyba zawsze czas będzie na tych... proces. To chyba nie jest taka skończona Tak, ale w pewnym momencie zniknie chociażby monolit. W tej chwili Tak. jeszcze nie. W tej chwili ten monolit odbudowujemy w postaci poszczególnych mikroserwisów, poszczególnych produktów, jakkolwiek to sobie nazwiemy. No dobrze, słuchajcie, a teraz miało być szczerze, no to będzie, czyli łyżka dziegciu albo nie ma róży bez kolców. Jakie są bolączki? Co się pojawiło takiego po stronie negatywnej, problemowej, czego nie było wcześniej? Rzeczy przewidziane i nieprzewidziane, bo to no zawsze są jakieś takie też drobne albo niedrobne uciążliwości.
Czy wiesz co, to jest bardzo szeroki temat. Ja może wrócę do naszego tematu i magicznych literek You Build It, You Run It. Kwestia You Run It robiona przez dewelopera jest czymś innym. Deweloper musi się nauczyć zupełnie innego podejścia, ponieważ deweloper tak z natury operował, jest jakiś bug, jest jakiś defekt, muszę go rozwiązać, muszę zrozumieć, co się dzieje i sprawić, żeby to się nie powtarzało. Jeżeli chodzi o Jurany, to tutaj oczekiwane jest jak najszybsze przywrócenie serwisu, więc niekoniecznie robimy problem management. Musimy usunąć incydent, którym jest niedziałanie tego serwisu. Czasami jest to kontrproduktywne z perspektywy dewelopera, bo on czasami może stracić logi, które mu by pomogły zrozumieć, co tak naprawdę się stało. Celem jest przywrócenie serwisu, nie naprawienie jego. W tym momencie naprawienie jest normalny cyklu już You Build It, tym utrzymania. My rozwiązujemy standardowy proces, ale to jest zupełnie nowe podejście. I to jest coś, co jak widzę czasami skwierczy u ludzi, że tak, ale jak to? To co? Bo chciałby od razu zrozumieć i mieć receptę. Tak, naprawić tak Tak. permanentnie, Tak. tak na stałe. Nie? A tutaj chodzi to są dwa w pierwszym kroku procesy. to jest przyklejenie plastra, Tak, nie tak, zaszycie rany, tylko żeby nie leciało. Dobrze, słuchajcie, ja bym 2-3 takimi punktami zmierzał do podsumowania naszej dyskusji. Pierwszy taki wniosek, który mi się nasuwa, to jest taki, że You Build It, You Run It to nie jest zmiana tylko procesów i ról, tylko to jest zmiana taka mentalna. Mindsetu, ownershipu. Zgadzacie się z tym, czy nie? Czy mnie wybijecie? Zmiana organizacyjna. Zmienia się naprawdę wszystko. Niektóre zespoły przestają w cudzysłowie istnieć, pojawia się oczywiście lęk ludzi, ale co ze mną, co ze mną? No nie, ale nadal te prace trzeba wykonywać tylko w innych Inaczej je miejscach. poukładać. Zmiana organizacji, zmiana podejścia właśnie to, o czym mówimy cały czas, że trzeba więcej czasu może zainwestować w budowanie, żeby później łatwiej się to utrzymywało. I to jest ciągły trade-off. Tak, a z perspektywy dostarczania to jest zmiana pewnej filozofii. Ale uważam, że, tak jak mówiłem wcześniej, to jest element pewnego ciągu zmian. Jesteśmy w trakcie dużych transformacji. Zaczęło się od tego, że te zespoły miały być coraz bardziej cross-funkcjonalne. W tym momencie to postępuje. Jesteśmy w takim etapie rozwoju budowy systemów IT, gdzie coraz więcej zadań jest realizowanych przez sztuczną inteligencję w taki czy inny sposób. I trudno powiedzieć, co będzie za pół roku. Świat pędzi. Ale z mojej dzisiejszej perspektywy uważam, że podejście You Build It, Run It, jeżeli na dodatek jeszcze sobie tam vibe kodujemy, czy przy użyciu agentów budujemy systemy, jest o tyle wartościowe, że kładzie większą presję dla zespołu, żeby rzeczywiście rozumieć, co do tego repozytorium trafia. Oni będą to utrzymywać, więc muszą to rozumieć. To sprawia, że ten kod generowany przez sztuczną inteligencję jest pod troszeczkę większym nadzorem, pod większą kuratelą, bo oni chcą i muszą go po prostu zrozumieć. Tam nie ma przestrzeni na to, żeby puścić coś, czego nie rozumiemy. Czyli trochę parafrazując, AI nie zastąpi programisty, tylko zwiększy jego efektywność, skuteczność i tempo pracy, a na samym końcu i tak ten programista musi na to wszystko popatrzeć, bo za to odpowiada. Dzisiaj powiem tak. Za 2 tygodnie nie wiem. Za 2 tygodnie masz rację, może być zupełnie inny trend i pojawi się nowe narzędzie, które zmieni trochę naszą optykę. Ostatni punkt. Rola dostawcy zewnętrznego, takiego jak SI w takim modelu. Jak byś, Sebastian, opowiedział trochę, no bo my jako dostawca zazwyczaj jest tak, że wchodzimy do klienta, jest oczekiwanie, że my się wpasujemy w jego way of working, które są takie bądź inne. I jakie jest Twoje doświadczenie z Twojego zespołu? Czy to wejście w taki You Build It, You Run It było płynne, gładkie dla zespołu, inspirujące, czy niekoniecznie? Tak jak wspomniałeś, jesteśmy dostawcą. Musimy się dostosować do zasad panujących u naszego klienta. To jest podstawowa zasada i dotyczy nas to za każdym razem. W przypadku tego zespołu, o którym rozmawiamy, to jest dosyć długa historia, bo my już długo ze sobą współpracujemy. Więc mieliśmy szansę obserwować to przez dłuższą chwilę i
wdrażać kolejne elementy tej filozofii do naszej pracy. W tym momencie jesteśmy sprzężeni, myślę, że tak w 90% z politykami firmowymi. Ciągle są jeszcze takie elementy, które są troszeczkę obok nas. Natomiast pierwsze kroki były dosyć łatwe i uważam, że z każdym kolejnym krokiem ta trudność po prostu rośnie. Bo są coraz bardziej odpowiedzialne, coraz trudniejsze zadania do zrealizowania. Czy był entuzjazm ze strony zespołu? Tak. Czy był strach? Też oczywiście był. Był entuzjazm, bo każdy ambitny deweloper chce poszerzać swoje kompetencje, chce mieć więcej odpowiedzialności, żeby rzeczywiście dostarczać ciekawsze rzeczy, ale jednocześnie cały czas się uczyć. Więc entuzjazm był. Czy był strach? Oczywiście. Każdy się zastanawia, a jak nie podołam? A jeżeli to się okaże, że to jest zupełnie nie dla mnie, co ze mną, nie? Szczególnie, że znowu te czasy dzisiaj nie są najłatwiejsze. Niepewność jest po prostu wszędzie. Więc były pewne wyzwania, ale mam nadzieję, Piotr, że podołaliśmy. Na pewno, wiesz, mi się wydaje, że tutaj sytuacja była o tyle ciekawa, że tutaj był pewien balans, bo rozpoczynając współpracę z zespołem, my też byliśmy dużo wcześniej na drodze i dla nas istotne było posiadanie zespołu, który wniesie kawałek wiedzy z obszary rozwiązań GCP, który miał doświadczenie w pracy z GCP. Więc tutaj było, przy tym zespole to było obopólne. Więc tak, to się cały czas rozwija. Ja podkreślę to, co powiedziałeś, a mianowicie ta nauka. Payback jako organizacja jest bardzo otwarta i wspierająca rozwój pracowników, nie tylko pracowników, także współpracowników. I tutaj jest bardzo dużo możliwości, bardzo dużo takich okazji na pogłębienie czegoś. Jest cały szereg ludzi, którzy służą pomocą. To prawda. Wystarczy do nich pójść. I to zamyka już listę pytań, jakie miałem na dzisiaj do Was. Dziękuję Wam, Piotr, Sebastian, za inspirującą rozmowę. Jestem pewien, że poruszyliśmy wiele kwestii, które będą ciekawe dla naszych odbiorców. Dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku naszej serii.